się nie boję tych małp, bo do tej pory wszędzie są małpy. Jest bardzo dużo takich dzikich zwierząt, które są tutaj w całych Indiach. I te wszystkie krówki, i te wszystkie małpki, one są łagodne. Mam nadzieję, że tak będzie tu, jak będzie ich aż tyle i Ja nie wiem. nie zwariują. W turystycznych miejscach chyba małpy są trochę inne. I teraz ja się boję, że dostanę też małpiego rozumu po tym pogryzieniu, dlatego coś trzeba z tym zrobić, bo mnie coraz bardziej to boli. Nie no, nie grozić, ale jedziemy do szpitala. Wracamy. Przygotowaliśmy się, wstaliśmy skoro świt, żeby puścić drona, pokazać wam piękne pałace w Jaipurze. Jaipurze dokładnie się wymawia. Się wymawia po hindusku. Wczoraj wieczorem orientowaliśmy się, jak to wygląda z dronem. Wystarczyło podejść do policjanta, poprosić o zgodę, a jednak się okazuje, że nie, z rana nie bardzo chcą tej zgody udzielić. Teraz musimy coś skombinować, żeby drona puścić. Na razie ujęcia tylko statyczne z ręki i chcemy wam pokazać 3 piękne pałace, które były niegdyś fortecą, broniły mieszkańców, a w tym momencie są bardzo dużą atrakcją w Indiach. I znowu kółko trwa. Raz Indie się kocha, drugi raz się nienawidzi. Przyjeżdżamy, jest piękny widok o wschodzie słońca, jest naprawdę pięknie, gołębie latają. A nagle podchodzi parkingowy i chce od nas pieniądze za parking. Tyle, że krzyczy do niego jakaś babka: nie bierz 50 rupii, weź 200, bo oni mają duży samochód. I już ci się odechciewa płacić im czegokolwiek i mamy ochotę stąd odjechać i więcej nie wspierać indyjskiej turystyki. Bo oni tu też koszą, tak jak wszędzie. Oni po prostu głupieją, w miejscach turystycznych głupieją i nie wiem, czy nie bardziej niż w innych turystycznych miejscach w innych państwach. Po prostu patrzą się na nas cały czas jak na portfel, jak na pieniądze, jakbyśmy tutaj przyjechali, dlatego że jesteśmy milionerami. A jednak długo pracowaliśmy na to, żeby tutaj przyjechać. Kosztowało nas to wiele wysiłku, ale też pieniędzy. Wsparcia sponsorów, którzy też te pieniądze oferują nam, żebyście wy mogli zobaczyć. A nam się coraz bardziej odechciewa pokazywać tych głównych atrakcji, takich atrakcji, które trzeba zobaczyć, tych must have'ów, bo po prostu nie czujemy tego, że jest warto to pokazywać w momencie, kiedy jest taka a nie inna polityka na temat zagranicznych turystów, bo jeśli chce się prowadzić odpowiedzialną politykę turystyczną, to powinno być to fair, a nie od razu skierowane na golenie turystów, bo to jest nic innego jak golenie turystów z kasy. A to nie tylko idzie od góry taki przykład, tylko już od samego dołu. Wszyscy wiedzą, że mogą to robić. No i może naszym działaniem powoli zmienimy to, że zorientują się, ktoś obejrzy ten filmik i pójdzie po rozum do głowy. Przetłumaczymy ten język na hindi, niech wiedzą, niech zaczną troszeczkę może myśleć na ten temat. Wszędzie macie, ogólnie w Indiach, jeśli już ogląda to ktoś z Indii, napisane bądźcie smart, więc bądźcie smart też wobec turystów. Jal Mahal za nami w oddali, to co widzicie na wodzie. Pałac, który został zbudowany bez możliwości dotarcia tam w inny sposób niż łódką. W chwili obecnej stał się super atrakcją dla młodych par, dla nowożeńców, którzy sobie robią tutaj zdjęcie. Nie skupiamy się na samym pałacu, tylko wam powiemy taką jedną ciekawostkę. Jeszcze będąc w Himalajach,
Tam nie było problemu stać nad Gangesem, było bardzo przyjemnie, woda była czysta, moczyliśmy nogi. Nad każdą rzeką. Tak, a im dalej w ląd, tym bardziej ta woda sztynksuje. Tu jest taka sytuacja, że większość domów nie ma odprowadzenia ścieków z rur i żeby sobie to wyobrazić, przez tydzień wozicie szarą wodę, potem ją wypuszczacie w 10 kamperów naraz. A tam są jeszcze zwłoki, dlatego że na północy Indii częściej niż tutaj te zwłoki są palone i wrzucane do wody, tak żeby dusza się uwolniła. Ale zwłoki z okami. Teraz te wszystkie domy odprowadzają tą wodę po prostu do głównej rzeczki. Ta rzeczka znowu zasila następną i tak to się łączy, aż spływa to na przykład do takiego jeziorka, na którym jest położony ten pałac. I głównym kluczem szukania miejsc na dziko normalnie to jest miejsce nad wodą, gdzie patrzymy mapy i satelitarnie sprawdzamy, gdzie jest woda, gdzie można podjechać i tak dalej. W Indiach tego nie robimy, bo wierzcie mi... Już nie robimy. Już nie robimy, tak, bo zapach jest naprawdę... Bo na północy, tak jak pamiętacie z poprzednich odcinków, pięknie było stać nad wodą, nad Gangesem, piękne były widoki, ta woda była taka przejrzysta, ale tu już odchodzimy od tego i jak nawet najdalej od wody. Nie trzeba używać map satelitarnych, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, bo czuć ją z daleka. A oprócz tej szarówki, czyli ścieków, oprócz zwłok, jest jeszcze taka maniera Indusów, że oni lubią wrzucać wszystko do wody. Tak. Woda to jest no nie oczyszczenie. tylko do wody, w ogóle wszystko rzucać, batonik, coś tam, na dół. I o ile na przykład na chodniku, na ulicy są, naprawdę są w Indiach ludzie, którzy to sprzątają, z tym, że to jest tylko przez chwilę, bo zaraz narzucają nowe. I teraz dzisiaj rano, tak jak widzimy, zaraz o wschodzie słońca właśnie są tacy ludzie, którzy pracują i sprzątają, no to za chwilę jest narzucane, bo zaraz ludzie wstają, jedzą i rzucają wszystko pod siebie. A potem palą. Palą to, co zbiorą i wszędzie śmierdzi, do tego dochodzi smog. No nie wszystko palą. Stąd Trochę są palą, trochę nie palą. te negatywne rzeczy na temat Indii, bo one... Obsrał mnie. Będziesz miała szczęście. Może jest totolotek indyjski. A skąd one? No z drzewa, siedzimy pod drzewem tak jakby. Totolotek indyjski dzisiaj jak nic idzie. To jest na kasę? Tak, to jest na kasę, czyli może to zadziałać w dwie strony, pewnie będą 2 razy bardziej dzisiaj od nas wyłudzać. Chodźmy spod tego drzewa, zaraz mi na głowę narobią. This bird is free. You can play the hero, the gallant knight. On the white stallion you can find. I just see a zero that's being the light. One Niespotykana rzecz, czyli służba do karmienia krów. Przyjechał gostek z koniczyną i wyrzucił krowom, żeby miały co jeść, oprócz śmieci. Krowy także zieleninkę jedzą, ale patrząc po tym, co one jedzą i potem oni to mleko piją, to naprawdę ciężko sobie wyobrazić, co się w żołądku dzieje. Ewentualnie możemy pojechać naokoło. Patrz, co on robi. Możemy pojechać... Te pieniądze. Here I come, you better watch out, you better beware, the rumor is out, nothing can stop me, I'm going for gold, I'm out of the dark, I'm out of the cold. Here I come, you better watch out, you better beware, the rumor is out, nothing can stop me, I'm going for gold, I'm out of the dark, I'm out of the cold. Chyba trafiliśmy na święto kokosa, bo jakiś król kokosowy przyjechał w karocy, na koniu białym, Maharaja. Idziemy zobaczyć, to właśnie na cześć tego dobrego owocu zostały przygotowane te wszystkie uroczystości. Porwali nas autentycznie na jakieś obchody czegoś, po prostu nas cały czas ciągnęli. Chodźcie, jesteśmy na wielkiej sali,
która jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe cementowe sklepienie i najładniejsza jakieś podświetlenie tego sklepienia. I tak czekamy, nikt nie mówi po angielsku, o co tu chodzi i dlaczego my tu jesteśmy. Sala jest rzeczywiście piękna i dzisiaj rano strasznie mnie Indie wkurzały za sytuację na parkingu, a teraz muszę powiedzieć, że uwielbiam Indie właśnie za te kolory, za te zapachy i za tą taką radość, entuzjazm. I są otwarci, zapraszają, bawią się, modlą się i to wszystko jest takie, to są bardzo szczęśliwi ludzie. I nazwaliśmy to roboczo Święto Kokosa, bo każdy ma kokosa ze sobą. Nie każdy. Część kobiet nosi te kokosy, ale po co, na co, to będziemy musieli doczytać, bo jesteśmy zaskoczeni, a nikt nie mówi po angielsku, nie wzięliśmy ze sobą Wasko, no i nic nie wiemy. Święto Kokosa, tak to nazwijmy. Wizyta w świątyni nie mogła się odbyć bez rytualnego oznaczenia, za które przepłaciliśmy, a spotkali się dlatego, żeby zredukować stres, pomodlić się do jednego z obliczy Shiwy, potańczyć, no w taki sposób się modlą. Na tym właśnie polega ich religia i to jest religia monoteistyczna. I wiele osób właśnie się dziwi, że jak to oni mają tyle bogów. Hinduizm jest religią monoteistyczną w wersji zwanej monizmem, czyli główne źródło zwane Brahman dzieli się na mniejsze cząstki zwane Atman, odpowiadające naszej koncepcji duszy. Każda żywa istota jest częścią Brahmana i ma w sobie boską duszę Atmana. Dlatego też za różne dziedziny naszego życia odpowiedzialni są bogowie i jest ich dużo. Odwiedzając Pałac Miejski w Jaipurze, kierowała nami tylko jedna i wyłącznie chęć zobaczenia największych na świecie naczyń wykonanych ze srebra, które od 1902 roku nie zostały pokonane w Księdze Rekordów Guinnessa. Nikt nie zbudował większych, a ówczesny Maharadża, który rządził w tym czasie, wykonał je w jednym specjalnym przeznaczeniu. Daniel mówi za siebie, bo ja na przykład wybrałam Jaipur, dlatego że bardzo mi się podoba ta architektura i naprawdę robi to wrażenie. Jest tutaj mnóstwo, ale to po prostu mnóstwo budynków, które wyglądają jak które są różowe. księgi baśni Tysiąca Jednej Nocy. Też, ale naprawdę ta architektura robi wrażenie, naprawdę jest to wszystko piękne, kunsztowne, te wszystkie bramy, wieże i tak dalej. Tu też warto naczynia. Warto wyjaśnić, bo Aldonie się podoba, mi też się podoba to miasto. Miasto jest różowe dlatego, że tutaj się zbiegają dwie decyzje i tych naczyń i tego, dlaczego jest różowe. Ówczesny Maharadża postanowił pojechać na koronację do Anglii. Po pierwsze, w tym czasie zdecydował, że miasto będzie różowe. Powiedział, odświeżamy je, wszyscy malują fasady na różowo, nie ma żadnego wyjątku. A druga sprawa, naczynia służyły mu po to, żeby na całą podróż w tą i z powrotem z Anglii, co na pewno trwało bardzo długo, bo jak my ówcześnie jechaliśmy kamperem, to trwało długo, to co pomyśleć, jak on jechał na jakichś wielbłądach czy na słoniu, a były mu te naczynia potrzebne, żeby sobie zabrać wodę, która była z Gangi, i ta woda dlatego musiała być w tych naczyniach, bo srebro, jak wiecie, bardzo dobrze przechowuje, uzdatnia wodę, i powiedział, ja będę kopił z Gangi tą wodę, dawaj i wieziemy to. Pojedyncze z naczyń waży 345 kg i w jednym z takich właśnie pojemników zmieściło się 2000 litrów wody. Więc podejrzewamy, że na tak długą podróż to jest tylko i wyłącznie do picia, nie ma mowy o mycie gdzieś tam w przydrożnych rzekach. Pałac Miejski jest takim też ewenementem, ponieważ... Nie drzyj mnie się teraz, proszę. Jest w dalszym ciągu wykorzystywany przez następców Maharadży. W dalszym ciągu następca Maharadży obejmuje tron, mimo tego, że ta instytucja już dawno w Indiach nie działa
I to jest taki ewenement, że mimo takiej rzeszy turystów apartamenty, rodziny w dalszym ciągu znajdują się w tym samym miejscu. Zaczęli zastanawiać nad tym, że Chińczycy i Indusi jeszcze w jednej kategorii ze sobą konkurują, nie tylko jeżeli chodzi o populację, rozwój technologii i tak dalej, ale też w tym krzyczeniu, bo to są takie dwa głośne bardzo narody. I jeżeli są turyści z Indii, jest głośno. Jeżeli są z Chin, też jest głośno, a najbardziej to właśnie widać na wschodzie, gdzie ich jest więcej. W Pałacu Miejskim na Głównym Dziedzińcu jest też miejsce wyznaczone dla kobiet. Może ono nie jest najpopularniejsze w Jaipurze, ale to co właśnie widzicie, to są ażurowe fasady, które umożliwiały, aby kobiety mogły podglądać, co tu się dzieje na Głównym Dziedzińcu. Ale to jeszcze zobaczycie w ładniejszym wykonaniu, bo będziemy pokazywać Wam pewien piękny pałac zwany Pałacem Wiatrów. Ale laska mi weszła w katra, tak siedzisz jak wystraszył kobry sztucznej w tym teatrzyku, że aż spadł ze schodów i ten ostatni moment, gdzie spada akurat jej włosy, no. Patrz co mam. Ja chcę taki zestaw z Put here one różnymi more. serami. Just put here inside one more. Yes. Z czym? Poczekaj, zrobi teraz mi na czole. Patrz, Parasolka. Parasolka najpierw. And you? Polish language? Aurea. Pauli. Daniel. Następny. Paulin. Daniel, Paulin Mauli. To wachlarz. Grupę. Wachlarz. Parasolka wachlarz. Grupę. Biara. Ładne. Ej, to jest ładne. I co on sprzedaje teraz, mi wytłumacz. Tak, ja to chcę. On sprzedaje, od razu masz pieczątki i możesz sobie samodzielnie robić takie wzory i masz kolorki. To się nam na zlot przyda. Drugą edycję. Patrz, jaką ma rękę pomalowaną, jakie ma piękne wzory. I dlatego właśnie zmyślał o zlocie, bo ostatnio u nas na zlocie w Sadówce, Na polu biwakowym. na polu biwakowym Sadówka, sprawdziły się tatuaże takie brokatowe, ale one się bardzo kleiły, a to będzie takie właśnie podsumowujące naszą podróż do Indii. To jest Pałac Wiatrów, najczęściej fotografowany budynek w całym Jaipurze, ale nie można do niego wejść. I pokazujemy Wam jako ciekawostkę właśnie tą osłonę dla kobiet, która pozwalała na to, żeby unikać wzroku mężczyzn, a można było zobaczyć, co się dzieje na ulicy. Niemniej ta ulica w dalszym ciągu jest bardzo ruchliwa, można by sobie było dużo podglądać, ale jest tak też mocno turystyczna, że ciężko coś nagrać i tu jest wieczny korek, bo próbowaliśmy w różnych porach i zawsze było tak samo. Wzięliśmy teraz tego elektrycznego tuk-tuka, na którym bardziej, ojejku, trzęsie. Ale obwozi nas Gosek, rano się z nim zapoznaliśmy i obwozi nas po różnych atrakcjach i pokazuje nam między właśnie innymi Pałac Wiatrów, a teraz jeszcze jedziemy zrobić jakieś zakupy na market, który ma być mniej turystyczny, bo tutaj na tej głównej ulicy wszędzie są sklepy, ale niestety turystów tutaj potrafią skroić, a my jemy jabłko. To jest właściciel tego domu, bo to jest tradycyjny My dom house is looks like a w museum. jaipurskim stylu i powiedział, on nie lubi marmuru. Looks like a museum. On tylko i wyłącznie miedź. I wszystko tutaj, widzicie, jest miedziane albo... All unique, antique. And this is a shop or museum? No shop. Shop. Looks like I collect. Looks like a museum. Uh-huh. Looks like a museum. This is, I'm born here. I'm living here.
Upstairs, my house. Here I'm selling. Takie zwiedzanie to ja lubię, dlatego że odkryliśmy taki prawdziwy, stary Jaipur. Nie te atrakcje, które wszyscy znają, odwiedzają, tylko właśnie miejsca, w których jest dusza. Ukryte i może przed nie tyle turystami, co zagranicznymi. O, a to zawdzięczamy temu człowiekowi, który nas wozi teraz. What's your name? Ramun. Ramun nas właśnie wozi. Polacy to są większe cwaniaszki jednak niż Indusi i na nich trzeba znaleźć sposób. Sprawdziliśmy sobie ceny, znaczy Daniel sprawdził na Amazonie, w internecie i okazało się, że rzeczywiście dają nam złą cenę, ale już nam nie chciało się szukać, żeby było taniej, więc zaczęliśmy się targować ponownie i nie mamy taniej. Farbki na zlot są niezagrożone, ale zobaczcie ile to jest każdy oddzielnie. No od niego kupiliśmy farbki, czyli od tego. How much? This is 1,500. Każdy oddzielnie, Bronze. każdy oddzielnie to jest inny sprzedawca Fajna albo taka łyżka do sępacz butów. pieniędzy. Ta co macha to ona chce na jedzenie. A ta chce za darmo A pieniądze. to jest jeszcze jedna schowana. Więc zobaczcie co się dzieje przed groszkiem, How much you take? jak na chwilę przyjdziemy. Przyjechaliśmy do świątyni małp, bo skoro tutaj już jesteśmy i te małpy są wolne, to w takim razie... One moment, okej? Zdjęcie, my tu nie mamy w ogóle czasu na nagrywanie. Groszek musi zostać na dole, bo ta świątynia jest na samej górze. My nie mamy czasu na życie, bo cały Ale- czas ktoś chce zdjęcie albo się zapytać, z jakiego jesteśmy kraju, bo jesteśmy sensacją, bo jesteśmy swoim samochodem. I przez to mamy więcej kontaktów z tymi Indusami, ale też przez to wiemy o nich więcej. Nie wszyscy są źli. Są też naprawdę bardzo kulturalni, którzy czekają, którzy wiedzą, że my jemy, pijemy, że nie wiem, potrzebujemy się wysikać albo ze sobą porozmawiać i czekają. A to na tu są małpy, a ty o Indusach. Gosek przyjechał im dawać jedzenie, to jest melon? Tak. Wiemy, że już się woła au i teraz będziemy dawać z ręki. Au! कोड़े कौन जाओ या गाड़ी गाड़ी ले जा दी Au, au! आओ 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 Au, au, au! Dlaczego akurat au? Jest kooperacja. One wyjadają środek, a krówki przychodzą i jedzą tą skórkę, te ostatki. Au, au! 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 Nie, jak one mają owoce, to nie chcą orzechów jeść. Jak nie chcą? A nie, Potem dobra. zje, bo owoce idą na pierwszy przemiał, a dopiero potem te orzechy zbierają. Mamy małego przewodnika. Remember your name? मीनम Aha. विष्णु Bysnu. या Bisnu nas ma ochronić przed złymi małpami, bo jak on idzie, to wszystkie są dobre. Nie, Bisnu jest przyjacielem małp. योर नेम Aldona. माय नेम विष्णु नाइस मीट यू Nice to meet you. No i chłopak chce sobie zarobić. I jak to prawdziwy mały Indus, od urodzenia wyssany z mlekiem matki, nie dał za wygraną, bo my nie chcieliśmy nikogo tutaj brać, wszystko wiemy. Chcemy tylko po prostu zobaczyć tą świątynię, bo nigdy nie byliśmy. Młody ale- dobrze negocjuje. हाय Zobaczcie jaki w ogóle widok nas będzie czekał. To jest cały Jaipur z lotu ptaka, bez drona. No i tak się przyczepił i tak idziemy z chłopcem. Nie no, już teraz go zatrudniliśmy oficjalnie. No, Daniel wynegocjował cenę, A dlatego się wspinamy do tej świątyni, bo bo jest na górze. jest na górze, bo chcemy zobaczyć, czy jeśli nakarmimy małpy, to będziemy mieli dozgonną ich wdzięczność, a dzięki temu my będziemy mieli szczęście, bo tak właśnie Indusi to przepowiadają, że jeśli tu się przyjdzie, wejdzie do tej właśnie świątyni, nakarmi się małpy, to się będzie miało bardzo duże szczęście. Myślę, że mamy i tak bardzo dużo szczęścia i ja się nie boję tych małp, bo do tej pory wszędzie są małpy. Jest bardzo dużo takich dzikich zwierząt, które są tutaj w całych Indiach. I te wszystkie krówki, i te wszystkie małpki, one są łagodne. Mam nadzieję, że tak będzie tu, jak będzie ich aż tyle i Ja nie wiem. nie zwariują. W turystycznych miejscach chyba małpy są trochę inne.
zaprasza nas teraz nawet do domu. Your sleep. No dobra, nie dziwię się w ogóle, że chłopaki powiedzieli, żebyśmy nie jechali kroczkiem na górę, bo nie damy rady i rzeczywiście byśmy nie dali rady tylko motorami. O, Mówi my house. to idziemy zobaczyć twój house. My house. O, krówka. Yeah. Przeoczyłeś krówkę. O, tu ciemno. Your cow? Mine. Another side here people. Here Maharaj. Here another side. Here all cow. My cow 3. Here people another side coming. Ah, He my father. Hello. He name Gansam. Okej. Gansam. Yeah. Hello Gansam, nice to meet you. Namaste. Monkey good. Hanuman. Czyli ma swoją prywatną świątynię. Here. Another side. You. Here very beautiful. Czyli kamień jest do barwienia. Dopiero sobie starłam to, co rano mi narysowali. Dobra. Another side coming. Miejmy nadzieję, że rano się pomodlił i że będziemy mieli też szczęście z małpami. Młody pokazał nam jednak widok na dachu swojego domu na cały Jaipur, który jest całkiem niezły. A to, co pierwsze się rzuca w oczy z tej perspektywy, to jest budynek, który przypomina nam Sagradę Familię w Barcelonie. A Ale jak mini. tobie nie? Mówię mini. Mini Sagradę Familię. Dopiero budują. Tak, a to, co pierwsze mi przyszło do głowy, bo już w Jaipurze jesteśmy któryś dzień, to pierwsze takie moje skojarzenie z moim ulubionym miastem, z Barceloną. I powiem Wam szczerze, że Jaipur robi ogromne wrażenie. Moim zdaniem jest bardziej klimatyczny i mimo wszystko, mimo tych wszystkich ludzi, którzy cały czas chcą od nas pieniądze albo coś nam chcą sprzedać, to jest Jaipur tańszy niż Barcelona w dalszym ciągu. I teraz zastosujemy starą sztuczkę przewodnikową, gdzie jest porównywanie do czegoś, czyli Camper Maniaki by Camper Maniak. Jaipur to jest Barcelona Wschodu. Też, ale naprawdę warto jest tutaj przyjechać i z tego całego trójstyku, z, jak to się mówi, Trójkąta. złotego trójkąta Indii, tego mega turystycznego, który tak naprawdę nie odzwierciedla całego kraju, to jednak Jaipur naszym zdaniem jest taki najbardziej wart uwagi, jest najciekawszy, najbardziej kolorowy i najwięcej można tutaj zaobserwować też świąt. I polecam Wam tutaj przylecieć tak na przełomie luty, marzec, zobaczyć kiedy jest święto Holi, dlatego że święto Holi najlepiej jest spędzić w Jaipurze. Nie bez przyczyny widzimy tutaj Barcelonę, bo Jaipur on został zbudowany od samego początku i został zbudowany przemyślanie. 7 sektorów, główne ciągi komunikacyjne, to wszystko było w zamyśle tego Maharadży, który tak się bawił z tymi pojemnikami Jest ślisko. na wodę i z malowaniem miasta. I wcześniej stolicą Rajasthanu był Amber, czyli te forty, które się znajdują na górach, te kilometry murów, które chroniły właśnie mieszkańców. Czyli tutaj niedaleko jest ten fort. A mi się skojarzyło, że podobna organizacja jest w stolicy Pendżabu, znaczy wyświetlimy Wam, był film, także wróćcie sobie do tego filmu. Tak, odcinek jest na kanale. Bardzo podobna organizacja, bardzo młoda stolica, młode miasto, które właśnie skorzystało z pomysłu tego gościa. Poza tym wydaje mi się, że Islamabad, który jest też mega młodym miastem, stolica Pakistanu, też jest w ten sposób zorganizowana. Organizacja jest podobna, a w momencie, kiedy Maharadża powiedział, że coś takiego ma tutaj być i ktoś mu to zaprojektował, to wszyscy mówili, że to jest nierozsądne ze względu na to, że Amber był fortem. W większości te twierdze były nigdy nie zdobyte i chroniły ludność. I każdy zarzucał Maharadży, ale ej, jak to zbudujesz w ten sposób, to jesteśmy zagrożeni, będziemy odsłonięci. On wymyślił nie, suche jezioro, tutaj będzie Jaipur, pomalujemy go i zobaczycie, że wszystko będzie ok. I w większości czasu tak było, więc nie pomylił się. A my kupiliśmy kilogram bananów, a tutaj po prostu arbuz leży, chyba małpy nie będą głodne.
श्री सते लक्ष्मीस्य पत्न्यं नवरात्रि पारस्वे नक्षत्राणि ज्ञातं ॐ विषन्निखाना मयिकानः सर्वलोकं मयिकानः Nasz przewodnik je ćwiczy, żeby wsiadły na ramię. O, już mu trzyma rękę. He no coming. Ten już ją nauczył, już jest nauczyciel dobry. Czy jesteś pewna, że chcesz to robić ze sprzętem? Czekaj. You open here. Masz małpę! Mam małpę! Mama, you baby. Młody w akcji z naszymi bananami. Zaraz zobaczymy, co on zrobi. Ej, ja nic nie mam. Yeah, here for Zobacz, jak na mnie skoczyła. you try. Teraz jest akcja wyrywania banana. All. Fast. He try monkey. Yes. No, I have. Oh. Give him. Oh. A ja białą koszulkę założyłem na małpy, no mistrzostwo świata. Już mam tak brudno. Rzuciliśmy banany, wszystkie małpy przyszły, a Aldona już nie chce mieć kontaktu z małpami. Nie idź sama jak tam. Chodź tu, bo jedna małpa ją uszczypnęła. Już wam pokażę, jak to wygląda. I chyba będziemy szpitalować. Chyba muszę przyjąć coś na wściekliznę. Znaczy tak, bo to nie jest ugryzienie takie mocne, to ona ci uszczypnęła i teraz właśnie się zastanawiamy, ale dla pewności chyba trzeba będzie pojechać do szpitala. Z małpami zabawa jest fajna, ale niebezpieczna, bo małpy gryzą i drapią, a tym bardziej jeżeli ma się dla nich te przysmaki. I te małe są zazwyczaj ok, nie ma się co bać. Te średnie, no już jest ryzyko, a najbardziej agresywne są te dorosłe, takie największe małpy. Mnie ugryzła średnia. I Z zaskoczenia, bo ja jej nie widziałam. Ona mnie ugryzła z tyłu. O tutaj z tyłu, a ja się bawiłam z małymi małpkami. Mała była na ramieniu, uważajcie. a ja robiłem zdjęcia, też tego nie przyhaczyłem. A 2 lata temu zginął tutaj gostek, którego zabiły cegłówką. Dziecko, które zostało pogryzione, także też nie przeżyło. Porwały, nie pamiętam ilomiesięczne, jakieś malutkie niemowlaczka 12-miesięczne. i pogryzły. Czyli roczne dziecko, tak. Więc no... Tylko o tym zaczęliśmy czytać dopiero tutaj, o tych wypadkach. Także trzeba uważać. Teraz przyjechał samochód i to, co się na samochodzie dzieje, zobaczcie. On się już przywieźli im jedzenie, ale przywiezienie im jedzenia powoduje to, że one wariują. I teraz ja się boję, że dostanę też małpiego rozumu po tym pogryzieniu, dlatego coś trzeba z tym zrobić, bo mnie coraz bardziej to boli. Nie no, nie grozi ci, ale jedziemy do szpitala, wracamy. A to są srebrne małpy, które już widzieliśmy nad Gangesem i one tutaj rządzą, są duże, nie boją się lepartów i jak widzicie, wszystkie inne małpy też im ustępują miejsce. Poznajcie jeszcze na koniec Krysznę. Kryszna nam tutaj opowiada, że na tym areale jest 65 leopardów, które tutaj przychodzą, czasami jedzą małpy, ale ogólnie one tutaj żyją, więc różne rzeczy jedzą. And these leopards sometimes attack people? No, never. No? Never? Never. Okay. Nie wierzysz?
Jeszcze tylko leoparda mi dzisiaj brakuje do szczęścia. Ogólnie wszyscy tu się po kolei pytamy, czy jechać z tym do szpitala, co ma Aldona, ale mówią, że jeśli krew nie wyszła, to znaczy, że nie było ugryzienie i nawet jeśli coś, to nie miała jak się zarazić, że to jest tylko stłuczenie, nie wiem jak to nazwać. Czy ty wierzysz w te przekonania? Ciężko zaufać Indusom, którzy no nie są czyścioszkami. No ale oni są cali podrapani, to już by dawno nie żyli. Oni by dawno nie żyli, tak. To znaczy podejrzewam, że jak one by tutaj miały wściekliznę, to by moment się pozarażały i na przykład by to zamknęli. Więc na wściekliznę bez sensu jest brać. Ewentualnie mogę mieć jakieś problemy z jakimiś bakteriami, których wcześniej nie miałam, bo małpy na pewno mają jakieś tam swoje. Ale rzeczywiście no krew mi nie poleciała, choć boli mnie to. No piecze, bo to tak jak starcie ten. To mnie boli. Dezynfekowaliśmy to już chusteczką, bo tylko mieliśmy chusteczki. Dezynfekujące, tak. Ale dalej mnie to tak dziwnie ale może to już z emocji, ja muszę to po prostu sobie siąść, na spokojnie wszystko przemyśleć. Przemyśleć, czy masz wściekliznę małpirozą, tak? Nie wiem, czy będziemy dzwonić do Planety Młodych, bo mamy ubezpieczenie w Planecie Młodych już od kilku lat. Bo co oni mi poradzą? Oni powiedzą tak, idź, no bo na wszelki wypadek. Tak. Zastanawialiśmy się, czy kiedykolwiek nam się Planeta Młodych przyda w sensie praktycznym, bo to jest takie zabezpieczenie. Ale do głowy mi nie przyszło, że na skutek ugryzienia mam. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Być Planetę może, Młodych. że już po tym czasie dzwoniliśmy, więc pozdrawiamy tym bardziej. Nie chce nam się już wchodzić, nogi nas bolą. Aldona jest obolała po ugryzieniu i postanowiliśmy, że wrócimy motorami, bo jest też taka usługa, a Krishna oferował nam też to w normalnej cenie, bo on to rozumie, co my tutaj przeżywamy jako biali ludzie. Dlatego lubimy wspomagać oczywiście turystykę. To nie jest też tak, że my się na nich obrażamy, tylko po prostu no muszą być pewne zasady. Aldona jest na drugim motorze, bo nie wiem czemu powiedzieli, że na jednym będzie za ciężko, a normalnie tutaj jeżdżą po 3 osoby, 4, czasami 5. Nawet wyścigi! Mimo mojej wagi jestem prędszy. Albo Gostek chce dłużej z Aldoną jechać. Dotarliśmy do przełęczy. It's finished? It's finished? I will drop you in. Okej. Idziemy na dół sam? Chyba tak, bo już zaszło słońce. Okej. Znaczy jeszcze nie zaszło, ale... We can go down. Nie wiem, czy Gostek nie spali hamulców ze mną na pokładzie. A na sam koniec zobaczcie jeszcze Jaipur przed nocą, przed zachodem słońca.